Dobry wieczór. E, Dziękuję za taką zapowiedź. Tak, wychodzi na to, że to się zgadza, co tam było powiedziane. I dlaczego dzisiejsza prezentacja będzie nie tylko dla tkaczy? Moi drodzy, mamy mniej więcej godzinę na wykład i historia pokazuje, czy moje dotychczasowe doświadczenia, że o Jawie 21 można spokojnie mówić kilka godzin. Jest to największe wydanie, że tak powiem, najtłustsze, które do tej pory się wydarzyło od czasu Wielkiej Rewolucji, w sensie od kiedy Java się pojawia nowa co 9 miesięcy. I oczywiście wszyscy się nakręcają, wszyscy się bardzo cieszą, że wjechał projekt Loom, że są wątki wirtualne i tak dalej, ale nie da się o tym cały czas opowiedzieć. Znajdziecie, podejrzewam, mnóstwo takich prezentacji, które będą o tym mówiły. Ja sam o tym mówiłem u siebie na blogasku Software Garden Dev. Też mam prezentację na ten temat. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o tym wszystkim innym, co nie dotyczy tkaczy i nie dotyczy projektu Loom. Jeśli ktoś nie wie, to Loom po angielsku, czy z angielskiego tłumaczy się na polski jako krosno. Czyli krosno to jest właśnie takie to narzędzie, przy którym tkacz pracował, robiąc, czy przerabiając nitki, wątki i osnowę na tkaninę, z której potem powstawały, nie wiem, jakieś ubrania, worki, co tam trzeba było. Dlatego dzisiaj będzie Java 21 nie tylko dla tkaczy. Skupimy się na tych innych rzeczach. Krótko o mnie. Tak, Piotr Przybył, od paru tygodni Senior Developer Advocate w firmie Elastic. Jeśli ktoś ma potrzebę śledzić mnie na mediach społecznościowych, to jestem na Twitterze czy tam Xie, chociaż to się może źle kojarzyć. Na Mastodonie, na LinkedInach jestem dostępny i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, tak jak Patrycja mi zapowiedziała, jestem Test Containers Community Champion, Oracle Ace, a czasami poza tym, że zajmuję się rzeczami związanymi z programowaniem czy dookoła programowania, ja robię wykłady, tak jak ten, i przeprowadzam jakieś szkolenia. Jeżeli mam trochę czasu i najdzie mnie wena twórcza i uważam, że temat jest dosyć ciekawy, to dla tych, którzy wolą czytać niż słuchać lub oglądać, to popełniam czasami wpisy na moim blogu softwaregarden.dev. Um, I tak z innego kąta to jestem ja. To jestem ja mniej więcej od 20 lat. Java gdzieś tam się zawsze pałęta z tyłu, jakieś wycieczki do innych języków, ale generalnie zawsze i tak się kończyło koniec końców na Jawie. I teraz, moi drodzy, może odpalmy sobie małą ankietę, przedstawmy się sobie nawzajem. Tak, interesuje nas bardzo, że tak powiem, poznajemy się, policzmy się, dajcie nam znać, w jakim języku programowania programujecie na co dzień, bo to niekoniecznie musi być Java, może jesteście z innego stosu i ciekawi was, co tam się aktualnie w Jawie dzieje. I byłoby też fajnie, gdybyście nam powiedzieli, jaką macie aktualnie wersję Java na produkcji. Ja jestem strasznie ciekawy tej odpowiedzi, bo to trochę też pozwoli mi lepiej nawigować w czasie tej prezentacji. Ja sam nie będę odpowiadał, żeby nie zaburzyć, a więc może odpowiadajcie sobie w spokoju jeszcze przez kilkadziesiąt sekund, a ja pozwolicie ze slajdami polecę dalej. W ogóle mała informacja, slajdy są dla Was online, kod, który będę dzisiaj pokazywał, też jest dostępny w sieci, a wystarczy, że wejdziecie na ten odnośnik, który się powinien wyświetlać na dole Waszego odbiornika, gdziekolwiek byście nas nie odbierali. Małe ostrzeżenie, każdy jest człowiekiem, każdy może popełniać błędy, ja też, więc tutaj się nie zmienia. Um, Pawłowi wstyd się przyznać do wersji 8 lub 11. Ja wiem, czy wstyd przyznać, no ile się nie robi backdoorów w jakimś pociągu albo jakichś takich blokad geograficznych, to ja wiem, czy tak się wstyd przyznać, ale może nie o tym dzisiaj. Java 21, moi drodzy. Java 21 została wydana we wrześniu tego roku. W sumie pojawiło się w niej 15 JEP-ów z 16, które były planowane, Shenandoah się nie pojawiło. I tutaj mamy Release Notes. To odnośniki są klikalne, możecie sobie kliknąć i przeczytać taką tłustą listę, co tam się pojawiło, a jakie nowe ciekawe rzeczy są w Java 21. Sporo z tych rzeczy dzisiaj pokryjemy, dzisiaj omówimy, po to, żebyście nie musieli tak no, sami przebrnąć przez tę listę tych rzeczy, przez te notatki z wydania. Taki krótki, ciekawy fakt. Dobra, przepraszam. Sprawdźmy może, policzmy się, skąd jesteście. Większość z nas jest z Java, jak się okazuje, 85%. 8% jest ludzi z Kotlina,
Ale i mamy 3% ludzi z .NETA. Witamy też ludzi z zaprzyjaźnionych stosów. Zawsze są takie osoby i bardzo się cieszę. Z JavaScripta, z Pythona. A to jest bardzo miłe. I teraz jaką wersję mamy na produkcji? I to jest fajne rozwiązanie, czy fajne wyniki. 2/3 osób jest na Jawie 17, a boleję, że na Jawie 21 jest tylko 6%, ale ciekawe jest to też, 17% na Jawie 11, tylko 3% na 8, nie jest źle. Wstyd się przyznać, no to czasami bywa, że wiecie, no trzeba być na jakiejś innej wersji, z jakichś tam ograniczeń. Ciekawi mnie to, że są również osoby, które są na wersji 18 i 19, a w sumie 3%. Jest to o tyle ciekawe, że te wersje, moi drodzy, nie są wspierane obecnie, o ile mi wiadomo, przez nikogo. A więc to jest takie trochę, no, proszenie się o kłopoty. E, dobra, wracamy do prezentacji, do zabawnego faktu. Java 28 to jest nie tylko projekt Loom, to są nie tylko wątki wirtualne, a wiele osób zdaje się o tym zapominać i skupia się tylko, że projekt Loom, wątki wirtualne, a jest się dużo innych ciekawych rzeczy dzieje i oczywiście wątki wirtualne jak najbardziej. Polecam, warto stosować, przynajmniej warto się im przyznać, przyjrzeć, być może pasują do waszych zastosowań. To jest pierwsza połowa, czy mniej więcej połowa tych zmian, które się pojawiły. String templates, sequence collections, zmiany w garbage collectorach, mamy wzorce, dopasowanie do wzorców, mamy wywoływanie rzeczy rodzimych, czy też natywnych, dalej dopasowanie do wzorców, wielkie wątki wirtualne, prawda, i to, co z nich potem wynika, czyli mamy scope values, tu gdzieś powinno być structured concurrency, a przygotowujemy się do wyłączenia agentów, nie będziemy mieli niedługo już Java dla Windowsów 32, bo w ogóle nie będziemy mieli Windowsów 32. Cały czas Vector API w inkubacji, ale też Java idzie w stronę osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę, nawet nie tylko z Javą, co z programowaniem w ogóle. I na to rzucimy okiem. Dwa krótkie fakty na temat wątków wirtualnych. Ja nie będę więcej mówił poza tym slajdem, przynajmniej taki jest plan o wątkach wirtualnych, ale czuję się w obowiązku wspomnieć Wam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak przełączycie się na wątki wirtualne, to Wasza aplikacja nie będzie szybsza. Jeżeli aktualnie przetwarzacie żądanie, czy obsługujecie żądanie i zajmuje to x milisekund, to po przełączeniu się na wątki wirtualne 9 do 10 nadal będzie to zajmowało x milisekund. I ta liczba się tutaj nie zmieni, nie pójdzie w żadną stronę. Co się natomiast zmieni, to, że mając tyle samo sprzętu, czy tyle samo zasobów, czy wydając tyle samo dolarów na clouda, będziemy mogli obsłużyć więcej tych żądań, więcej tych użytkowników, więcej tego ruchu. To się zmieni. Czyli nasza aplikacja dzięki wątkom wirtualnym może się lepiej skalować. A to się dzieje dlatego, że wątki wirtualne, kiedy nic nie robią, kiedy śpią albo kiedy czekają, zwykle czekają na I/O, na wejście, wyjście, kiedy zadzwoniliśmy do bazy danych, kiedy usiłujemy coś wysłać na kolejkę, kiedy usiłujemy się dodzwonić do innej mikrousługi, innego mikroserwisu, to jak czekamy na odpowiedź, to wątek wirtualny jest po prostu ściągany z procesora i w tym momencie jest brany inny wątek wirtualny, który akurat nie musi czekać, a nasz wątek wirtualny, jak już na niego przyjdzie ta odpowiedź przez to wejście, wyjście, to wtedy on dostanie z powrotem czas procesora. I na tym polega cały plus, czy cała korzyść z korzystania z wątków wirtualnych. Jak one są na procesorze, to one wcale nie są szybsze, czy są marginalnie szybsze w większości wypadków od zwykłych wątków, tylko są po prostu inteligentnie na ten procesor wkładane i są z niego inteligentnie ściągane. I to w telegraficznym skrócie tyle. Wiele rzeczy, o których będę dzisiaj mówił, to są tak zwane preview features, czyli to są takie, jak to się teraz pięknie po polsku mówi, feature'y, które są w trybie takiego podglądu. One już są generalnie dostępne, nie to, że są wybrane dla jakichś tam poszczególnych klientów czy użytkowników, natomiast to są takie i one są generalnie przemyślane, one są testowane już, one powinny być bezpieczne, ale tam jest taka mała gwiazdka i ta mała gwiazdka oznacza mniej więcej tyle, że one się mogą zmienić w kolejnym wydaniu. I z tego powodu, jeżeli widzicie, że coś jest jako preview czy w inkubacji, to domyślnie nie jest włączone, to trzeba sobie włączyć. A czy zalecam korzystanie? Jeżeli nie kontrolujemy z tego, gdzie nasze aplikacje działają, to tak zalecałbym bardzo dużą ostrożność. Natomiast jeżeli my jesteśmy właścicielami
tego miejsca, gdzie ta aplikacja działa i nikt na przykład poza nami tego nie uruchamia albo udostępniamy to tylko w modelu SaaS, no to generalnie można próbować, dlaczego nie? Ja takie rzeczy w przeszłości robiłem tymi paluszkami. I jak to się włącza? Włącza się to przy pomocy takiego przełącznika Enable Preview. Generalnie musicie to włączyć wszędzie, przy kompilacji, przy uruchomieniu, w czasie testów i tak dalej. Ja nie będę teraz, że tak powiem, poświęcał czasu na to. Jeżeli kogoś interesuje, jak to działa, gdzie to trzeba ewentualnie powłączyć, jak to wygląda w pliku klas, to tutaj zalecam Wam sznurek do prezentacji. Można sobie obejrzeć tam, nie wiem, 10-15 minut i będziecie to mieli wyświetlone. Teraz przejdźmy do mięska, do tego, co się dzieje. Co się dzieje? Jest generalnie przetwarzamy dane w naszych programach. Niektórzy nawet mówią, że programy w sumie w IT, czy całe IT krąży wokół tego, że przerzucamy dane z jednej kubki na drugą kubkę. I teraz tak, jeżeli przetwarzamy dane i wykorzystujemy do tego rekordy, a widziałem, że ponad 2/3 z nas, może nawet ponad 70% korzysta już z wersji Java, która wspiera rekordy. Rekordy pojawiły się w wersji 16, to jeżeli trzymamy te dane właśnie w rekordzie, to wtedy te dane będzie nam, czy od teraz możemy te dane przetwarzać dużo, dużo łatwiej. Bo obecna składnia, która istnieje w Jawie, czy która istniała do tej pory, no nie jest taka zbyt przyjazna takiemu właśnie stylowi, że przetwarzamy surowe dane, czy nasze algorytmy są dookoła tych danych, prawda? Co innego jakieś takie typowe podejście obiektowe, że mamy obiekty, wywołujemy metody na tych obiektach i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy przetwarzać te dane w sposób taki nieco, powiedziałbym, może bardziej wsadowy, chociaż to jest uproszczenie, no to nie jest takie łatwe. No i to jest taki przykład. Czyli dostajemy jakiś tam obiekt, nawet nie wiemy, co to ten obiekt jest, i teraz chcemy sprawdzić, czy ten obiekt to jest jakieś zdarzenie, jakiś event. Jeżeli to jest obiekt, jest właśnie takim zdarzeniem, to wtedy chcemy wywołać na nim, czy chcemy coś tam zrobić, jeżeli na jakimś polu on ma wartość, która spełnia jakiś tam warunek, czyli w tym wypadku jest większe od x. Zauważcie, że ten kawałek kodu, to jest Java 16 i do przodu, to i tak korzystamy z pattern matching for instance of. Ja tu mówię, że możemy tak sobie przyaliasić w tym momencie to E. Gdybyśmy mieli starszą jeszcze wersję Java, to wtedy tu wjeżdża jeszcze ta linijka, którą wszyscy dobrze znamy, z rzutowaniem. Więc wtedy jest w sumie kilka linijek, bardzo dużo szumu, żeby zrobić stosunkowo prostą rzecz. Jeżeli to jest zdarzenie o wartości na tym polu spełniającej ten warunek, to wtedy coś tam zrób. W przeciwnym wypadku zrób tam coś innego. Strasznie się dużo trzeba napisać. No i teraz wjeżdża Java 21, cała na biało i ma pattern matching for switch. To jest już standardowy feature w Java 21, więc nic nie musicie przełączać, to Wam zadziała zawsze i wszędzie. To jest implementacja tego JEP-a, też możecie kliknąć sobie na odnośnik i przeczytać dokładnie dokumentację do tego. Najważniejsza uwaga, czy może bardzo ważna uwaga. Stary, porządny switch, który znamy z poprzednich wersji Java, tam sprzed piątki, z piątki, gdzie weszły numy, z wersji 7, gdzie możemy się przełączać na stringach, od wersji 14, kiedy też mamy switch expression, to się nic nie zmieniło. To wszystko ma nadal działać tak, jak działało, tak samo się Wam skompiluje, tak samo się uruchomi. Natomiast pojawiły się ciekawe rzeczy. I teraz może zamiast tutaj to obejrzymy sobie ten kawałek kodu w IDE, pewnie to będzie lepiej widoczne. O, mam nadzieję, że kodzik widać. Ja trochę jestem niezgrabny w korzystaniu z tego, bo dostałem nowy komputer i no, jeszcze nie korzystałem nigdy z tego systemu operacyjnego, także odnajduję się razem z Wami. Mam nadzieję, że nie będzie to zbytnim dla Was kłopotem. OK. Pobieramy sobie obecną wersję, którą mamy. Jak widzicie, jest tutaj obiekt i teraz wywołujemy metodę, czy też funkcję getGreeting. I tutaj, zauważcie, przekazujemy obiekt i będziemy się przełączać na tym obiekcie. I teraz co się zadzieje? Zauważcie, pierwsza rzecz, mamy tutaj nula, więc nie muszę tego obwarowywać tego switcha na początku, przed nim dawać ifa, że sprawdzę, czy to version to jest różne od nul, bo jeżeli tak, to wtedy by mi ten switch wybuchł. Teraz on mi nie wybuchnie, jeżeli tylko dodam tutaj ten przypadek do obsługi nula i wtedy no, mogę zrobić co chcę, mogę sobie to połączyć na przykład w ten sposób, że wyświetlę sobie, rzucę sobie inny wyjątek. Następnie mogę sobie zrobić przełączanie się po różnych typach. Mogę sprawdzić, czy to jest liczba całkowita, czy to jest integer.
Jeżeli tak, no to mogę sobie sprawdzić, tutaj mogę zaaplikować strażnika. Ten kawałek nazywamy strażnikiem po takim nowym kontekstowym słowie kluczowym when. I jeżeli to jest przynajmniej 17, to wtedy wypiszę, że witam z mojej wersji Javy. Jeżeli to po prostu jest integer, to się zapytam, jak to w ogóle jest możliwe, bo teoretycznie nie powinno w ogóle być. No a domyślnie będę krzyczał po prostu ups. Uruchommy ten kawałek kodu i zobaczymy, jak to działa i w ogóle czy powinien, mam nadzieję. O, i tak wypisało, witam, to jest Java 21, czyli tak jak mniej więcej się tego spodziewałem. Dobrze. I teraz jak się przełączyć? Aha, dobra. Zdaje się tak. OK. Co można zrobić albo czego nie można zrobić z tym switchem? Switch teraz je bardziej wspiera nam nule i obsługuje obiekty, czyli nie tylko typy prymitywne, enumy i stringi. Przypadki dominujące nie są dozwolone przez kompilator. I o co chodzi w przypadkach dominujących? A to jest w sumie trochę takie intuicyjne. Załóżmy, że sobie dopiszemy tutaj case serializable. I tutaj będę chciał sobie coś tam będę chciał zrobić. To zobaczcie, że już tutaj przepraszam, jeszcze tutaj dam sobie S. Dobra, i co chcemy zrobić, to jest sound, na przykład S. O, i już mi kompilator tutaj krzyczy i coś podkreśla na czerwono. To o co chodzi? Każdy integer implementuje interfejs serializable, więc logiczne jest, że jeżeli przeglądamy te wszystkie możliwości od góry do dołu, to jeżeli wskoczymy w ten kubełek, w tę gałąź serializable, no to nie ma opcji, żebyśmy weszli tutaj do integer. To się po prostu nigdy nie wydarzy. To są takie martwe gałęzie. Czyli ten przypadek dominuje te przypadki i dlatego kompilator właśnie na to nie pozwala. To jest niepoprawny kawałek kodu. Mogę mieć to serializable, oczywiście, przepraszam, może cofnę, jeżeli będzie poniżej. To wtedy będzie wszystko w porządku. Tu mam akurat jakiś, tak, no bo tutaj nie wypisuję niczego, więc nie zwracam wyniku. Załóżmy, że taki bezsensowny wynik będzie, dlaczego nie? To wtedy mogłoby to, jak widzicie, być. I jeszcze się to przejawia w ten sposób, ta cała dominacja, że one też nie mogą być zamienione miejscami w ten sposób. Ale to jest takie dosyć logiczne, to w sumie nie trzeba długo nad tym myśleć. Widzicie, że nie da się wejść w szczegółowy przypadek dotyczący integera, jeżeli najpierw obsłużę wszystkie przypadki dotyczące integera. A więc na takie coś kompilator też Wam nie pozwoli i jeżeli widzicie takie błędy, to szansa jest taka, że po prostu trzeba jakoś poprzekładać kolejnością te gałęzie. Co tam jeszcze się wydarza w tym switchu? To, że te przypadki mogą zawierać strażniki. To, co widzieliście tam, że przynajmniej 17 to jest taki strażnik. Jeżeli mamy klasy, które są zapieczętowane, takie coś od Java 17, czyli dokładnie podajemy, jakie mogą klasy dziedziczyć z mojej klasy, to wtedy, jeżeli damy wszystkie przypadki, to nie potrzebujemy dawać default, bo kompilator jest, prawda, rozumny gość i się domyśli. Pattern matching nie działa z typami prymitywnymi, czyli z małym intem, z małym longiem i tak dalej. Zadziała nam z autoboxingiem, ale czy chcemy autoboxing? No, trochę może nas to boleć wydajnościowo, a więc może niekoniecznie. Ale co wspierane jest od Java 21 i to jest przykład na to, do czego służą te preview features, że były jakieś informacje, ktoś pokorzystał z tego pattern matchingu i stwierdzono, że hej, jeszcze czegoś brakuje, no i właśnie dlatego się pojawiły te etykiety od enumów. To działa zarówno oczywiście w switch expression, jak i w switch extraction i pattern matching nie pozwala nam na fall through, czyli na przeskakiwanie. Każda gałąź musi się kończyć returnem, yieldem, breakiem, lub też w tym stylu strzałkowym po prostu sama się, wiadomo, będzie kończyła. To jest dosyć logiczne, no bo jeżeli się dopasujemy na przykład w jednej gałęzi do integera, a w kolejnej sprawdzamy stringa, no to skąd ten integer w tym stringu miał być dowiązany albo na odwrót. Także no to chyba nie trzeba tego dłużej tłumaczyć. Lećmy dalej do record patterns, do wzorców na rekordach. Nie wiem trochę jeszcze, jak to na polski przetłumaczyć. To też jest standard feature od Java 21. Jeżeli macie dużo danych do przetwarzania w rekordach, albo w ogóle po prostu dane do przetwarzania w rekordach, no to polecam. I to wygląda w ten sposób. Załóżmy, że mamy sobie jakąś taką po prostu wartość na liczbach zmiennoprzecinkowych i zawijamy ją sobie w taki rekord, który się nazywa value.
To teraz możemy mieć liczby zespolone. Jeżeli ktoś nie miał liczb zespolonych, bo na przykład nie jest po uczelni technicznej, tak jak ja, to taki najprostszy, takie uproszczenie liczby zespolonej to jest po prostu punkt dwuwymiarowy, że mamy oś X, mamy oś Y i liczba zespolona, możemy ją tak zwizualizować, że to jest po prostu punkt na takiej płaszczyźnie. No to ona ma część rzeczywistą, czyli myślcie sobie X i ma część urojoną, czyli myślmy sobie Y. I to też po prostu widzicie, składamy taki rekord z takich innych rekordów i te rekordy z kolei się składają z czegoś innego. I teraz znowu dostajemy coś i to coś to nie wiemy, co to jest. To jest po prostu obiekt jakiś tam. I teraz możemy sprawdzić, czy to jest ta wartość, czy to jest liczba zespolona, albo domyślnie wypiszemy, że nie wiemy, co to w ogóle jest. I teraz nie tylko się dopasowujemy jak w poprzednim wypadku, ale zobaczcie, co możemy jeszcze zrobić. Możemy sobie zrobić taką odwrotność konstruktora. Możemy zrobić taką dekompozycję i to jest właśnie ten record pattern. Czyli możemy tu sobie zrobić V, tu możemy zejść tak w stylu matrioszki, tej wiecie, że baba w babie i możemy sobie zrobić, że ta liczba zespolona, która składa się z wartości i tutaj w środku w tej wartości jest jeszcze R i podobnie tu jest druga wartość i tu jest I, od skrót od imaginary, ale to tylko taka konwencja. I teraz jak jest plus? Nie musimy sobie tutaj w tym momencie, gdybyśmy to po prostu mieli kompleks C, to musielibyśmy zawołać c.real.value i potem c.imaginary.value. Zamiast tego mogliśmy wyłuskać te wartości, to R i możemy je wykorzystać tutaj bezpośrednio. To jest taka właśnie dekompozycja. Bardzo sympatyczne to jest. To pozwala nam dekonstruować rekordy z takim zagnieżdżaniem, czyli jeżeli nasz rekord ma składowe z innych rekordów, to możemy schodzić głębiej, prawda? Tak baba w babie, o tu nawet mogę pokazać, prawda, że możemy sobie puścić bączek i sprawdzić, czy musimy wejść głębiej. Ale na razie żadne inne typy nie są pozwalane czy dozwolone. Nie możemy sobie, tak jak na przykład w skali możemy sobie napisać swoją własną metodę unapply. W Jawie póki co jest to niemożliwe, więc żeby wykorzystać record patterns, tak jak nazwa wskazuje, to musi być rekord. I to działa zarówno ze switchami, jak i z ifami. Powinienem mieć też kawałek kodu na to. Momencik, gdzie mam IDE, o tutaj się daleko schowało. Nie będziemy może bardzo głęboko wchodzić w ten kawałek kodu, ale gdzieś on tutaj powinien być. Momencik, o tutaj record patterns, jeżeli Was interesuje, to możecie sobie wziąć, sklonować ten kawałek kodu. Jak widzicie, to jest to, co przed chwilą Wam pokazywałem. A tu nam wylosuje jakąś, może raz to tylko puśćmy, wylosuje nam jakieś coś i to coś, co nam wylosowało, to jest kompleks. I widzicie, mogę to albo zrobić w ten sposób i tu wołać te metody, gdzie schodzę tylko na pierwszy poziom tej dekompozycji, albo mogę sobie zejść w ogóle głęboko i wtedy sobie mogę zrobić po prostu samo R i samo I wtedy mamy mniej kłopotu z takimi długimi wywołaniami. To oczywiście działa ze wszystkim tym, co mieliśmy do tej pory i to będzie jeszcze fajnie widać w kolejnym przypadku, czy w kolejnym drepie, czyli Unnamed Patterns and Variables. To jest, czy to było wydane jako pierwsza wersja preview feature, więc kiedy to zostanie dowiezione jako taki feature standardowy, to jeszcze tego nie wiem. Z tego, co kojarzę, to jeszcze nie w wersji 22, która się pojawi w marcu przyszłego roku. Natomiast o co chodzi? Czasami nie interesuje nas całość tego rekordu. Czasami chcemy coś zrobić na jakiejś rekordzie, na jakichś danych, gdy w ogóle część tylko, powiedzmy, tego rekordu nam odpowiada. Na przykład, nie wiem, interesuje nas tylko kolor, a w innym wypadku interesuje nas tylko rozmiar, a w trzecim wypadku, nie wiem, ilość soli w danym produkcie na przykład, czy żeby się zdecydować, czy to kupimy, czy nie, prawda? Czy tam obecność albo brak obecności jakiegoś konserwantu. Takie przykłady z życia i nie interesuje nas nic innego, no to w tym momencie zamiast resztę tych rzeczy w rekordzie, które są, które zamiast nazywać się tam typu podkreślenie ignore czy coś takiego, możemy po prostu wykorzystać taką składnię. Jeżeli widzicie, znowu robię dowiązanie do liczby zespolonej, robię do takiego kompleksa i teraz interesuje mnie, czy ta liczba zespolona
czy ona jest rzeczywiście pozytywna, że tak powiem, czyli czy ona ma wartość pozytywną, wartość dodatnią na części rzeczywistej, a w ogóle nie interesuje mnie ta część urojona. Krótko mówiąc, jestem zainteresowany tylko osią X, a oś Y w ogóle mnie nie interesuje kompletnie. To mogę wykorzystać pojedynczy znak podkreślenia. Dla tych osób, które jeszcze muszą korzystać z Java 8, to od Java 9 to było niemożliwe i teraz się pojawia od nowa w Java 21, a właśnie w takim celu, żeby można było zaznaczyć te rzeczy, które nas nie interesują. I jak widzicie, tutaj mogę sobie dorzucić, czyli to mam pattern matching, to jest w ogóle wszystko, tutaj mam dorzuconego strażnika, tutaj mam record patterns, a tu mam jeszcze te unnamed patterns in variable, czyli 3 JEPy pięknie się splatają razem i jak widzicie, jak potrzebujecie dużo na przykład, nie wiem, zdarzeń domenowych, biznesowych przetwarzać, dajecie sobie go w fajnego takiego switcha, model, nie model, design pattern, wzorzec projektowy wizytora generalnie idzie nam w odstawkę, no bo do niczego już w tym momencie nie jest potrzebny i pięknie tu sobie sprawdzamy tylko to R, czy wypisujemy, że dostaliśmy rzeczywiście taką pozytywnie zakręconą liczbę zespoloną. To się też przydaje, czy to też może działać w innych miejscach. Nie tylko w wypomijaniu tych części rekordów, to też w force możemy wykorzystać w catch. Pozwólcie, że pokażę Wam krótko, o co chodzi. To powinno być o tutaj, tak. Dobrze mówię? Tak, o, tu na przykład, jeżeli nie interesuje, powiedzmy, chcemy zrobić sobie takie, tu jest oczywiście ten przykład z pozytywną liczbą, to jest ten przykład, o którym Wam mówiłem. Możemy sobie pomijać, możemy chcieć sprawdzić typ, a może nas typ w ogóle nie interesować, czyli generalnie możemy napisać też tak, nie ma problemu. Możemy sobie to pomijać w ifach, trochę nie wiem po co, ale można. Możemy sobie to pomijać w ogóle w wyjątkach w sekcji, w klauzuli catch. Po prostu interesuje nas tylko, że to jest wyjątek arytmetyczny, a nie interesuje nas, jaki to jest konkretnie. Tam nie będziemy nic z niego, powiedzmy, wołać, albo nie interesuje nas, co tu się wydarzyło, interesuje nas tylko, że się nie wydarzyło. Na przykład możemy sobie napisać bezsensowny komparator. Bardzo Was proszę, nie piszcie. Nigdy tak nie piszcie, jeżeli ktoś nie ma dźwięku włączonego, ok, bo potem jeszcze zrobią screenshot, zrzut ekranu i będą mówić, a Piotr mówił, żeby takie robić komparatory. Absolutnie nigdy nie róbcie takich komparatorów. To jest komparator kompletnie bezsensowny. On za każdym razem po prostu da nam losową kolejność elementów, które chcemy umieścić. Oto jak widzicie, taka się kolejność wylosowała, ale to pokazuje, że możemy sobie to wykorzystać również jako w lambdach, prawda? To podkreślenie, gdy nas coś nie interesuje. W pętlach możemy to wykorzystywać, tutaj w for eachu. Możemy to nawet wykorzystać w try with resources. Być może kogoś interesuje to, czy jest w stanie na przykład założyć locka na jakimś mechanizmie i czy ten lock zostanie tutaj automatycznie zwolniony, gdy się skończy blok try with resources, ale nie interesuje go kompletnie, nie potrzebuje tutaj mieć dojścia do tego locka. I widzicie powtórzenie tutaj z wyjątku. Możecie ten kodzik sobie i zachęcam Was do tego sklonować, poeksperymentować spokojnie, kiedy macie trochę więcej czasu niż my dzisiaj tutaj. On jest dla Was, jest open source'em, więc no, no warto, jak ktoś się trochę by miał nudzić. Kolejna rzecz, która się pojawiła w Jawie 21, to jest Generation ZGC, czyli ulepszenie albo nowy wariant garbage collectora ZGC, który bierze pod uwagę to, że istnieją pokolenia obiektów. O co tutaj chodzi? To też jest już, w sumie nie wiem, może to jest jak preview feature. Żeby nadal te wszystkie, bo generalnie co nas boli w garbage collectorach, czy co może nie wszystkich, ale wiele osób boli w garbage collectorach. Jeżeli mamy takie przetwarzanie wsadowe, to generalnie nie boli nas to, że jakieś te przerwy, kiedy garbage collector zamraża nam całą maszynę wirtualną, trwają na przykład kilkadziesiąt albo kilkaset milisekund. Wtedy nas to nie boli. Ale jeżeli mamy komuś odpowiadać i szybko zapewniać odpowiedzi online, albo na przykład mam jakiś high frequency trading, czyli takie, wiecie, nie wiem, handel gdzieś na giełdzie, coś takiego, no to wtedy nie chcemy mieć tych długich przerw, bo po prostu leci nam SLA, leci nam czas odpowiedzi na żądania i tak dalej, i tak dalej. I co robi ZGC? I też jest drugi garbage collector od Red Hata, Shenandoah, który innymi środkami stara się osiągnąć ten sam cel, czyli to, żeby te pauzy, te przerwy stop the world
były jak najkrótsze. Założenie jest takie, żeby nie przekraczały 1 milisekundy i chcą cały czas usprawniać wydajność w stosunku do, że tak powiem, zwykłego ZGC. Narzut pamięciowy ma być stosunkowo mały. Jeśli dobrze pamiętam, to około 3% i ma to obsługiwać sterty czy też hipy od setek megabajtów aż do 16 terabajtów. Taki jest maksymalny rozmiar sterty, jaki możemy mieć. I jaki jest kamień węgielny, czy podstawowe założenie stojące u podstaw tego garbage collectora? Taki, że pamięć dzielimy na regiony dla młodych obiektów i dla starych obiektów. Założenie jest takie, że młode obiekty, czy szansa na to, że młody obiekt umrze, jest dużo większa niż to, że umrze obiekt, który przetrwał już ileś cykli garbage collectora. Powiedzmy, że przykładowa liczba, jeżeli jakiś obiekt przetrwał już 10 cykli garbage collectora, to szansa na to, że wykończy go 11 cykl są dosyć małe i wtedy można go przenieść z tego przedszkola, no może nie dla domu starców, ale czegoś idącego w tym kawałku. I zasada jest taka, że tutaj zaglądamy co każdy cykl procesora, a tu nie musimy każdy cykl garbage collectora, a tu nie musimy zaglądać tak często, więc oszczędzamy czas, oszczędzamy procesor i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przez takie etykietowanie, czy też umieszczanie obiektów w odpowiednim regionie. Chodzi o to, żeby konfiguracja do tych nowych garbage collectorów była minimalna, a w zasadzie to nawet żadna. Tam, choćbyście chyba nawet chcieli, to za dużo rzeczy się nie da pokonfigurować. Tam parę rzeczy można skonfigurować, ale nie wszystkie. Dla pasjonatów, pasjonaci może wiedzą, że zwykły garbage collector, zwykły ZGC działa w ten sposób. W ogóle jak działają te garbage collectory z rodziny ZGC? One działają w ten sposób, że działają tylko na architekturze 64-bitowej. I jak mamy wskaźnik pokazujący gdzieś na 64 bity, to żeby zaadresować 16 terabajtów pamięci, potrzebujemy tylko 44 bitów. W związku z tym 20 bitów, można powiedzieć, się marnuje, albo mamy je cały czas do dyspozycji. To teraz chodzi o to, że możemy zagospodarować w jakimś niecnym celu te pozostałe 20 bitów po to, żeby do czegoś to wykorzystać. No i ZGC wykorzystywał 4 bity przed właściwym adresem. To były tak zwane bity kolorowe i to w dużym skrócie, jak chcemy się dobrać do jakiegoś obiektu, to w tym momencie wiemy, czy ten wskaźnik jest poprawny, czy nie, czy on został zsynchronizowany z tym, jak aktualnie działa ZGC, bo w ogóle skąd się biorą te pauzy takie krótkie w ZGC i w Shenandoah? One biorą się z tego, że garbage collector do absolutnego minimum skraca to, co musi robić w takim trybie, że wpada do tego banku i krzyczy everybody freeze. A pamięć, czy kompaktuje obiekty w pamięci i przekłada je między różnymi tam, wiecie, obszarami w pamięci. Ludzie w moim wieku, czy podobnym do mojego, to pamiętają, może jak się dawniej patrzyło na Windowsie, jak się dysk defragmentował. To o coś takiego chodzi, o taki proces. I to z kolei jest zrobione współbieżnie, czyli wątki garbage collectora przekładają sobie te obiekty po pamięci w tym samym czasie, kiedy nasza aplikacja normalnie działa. I dlatego musimy wiedzieć, czy ten wątek, przepraszam, ten wskaźnik, który my mamy i chcemy się przez ten wskaźnik odwołać do naszego obiektu, czy ten wskaźnik jest aktualny, czy nie. No i do tego się wykorzystywało te cztery kolorowe bity. Teraz tych bitów jest 12, ale one są z drugiej strony. I dodatkowo jeszcze się pojawiają właśnie bariery z ładowania i bariery składowania. Tam się dzieje trochę magii. W takim dużym skrócie można myśleć, że to jest taki dowstrzyknięty kodzik. Jak się używa Generational ZGC? Musimy włączyć w ogóle ZGC, powiedzieć, że chodzi nam o ten wariant pokoleniowy, no i oczywiście warto sobie ustawić maksymalny rozmiar sterty. I teraz to jest jeden z tych powodów, dla których się zawsze zastanawiam, dlaczego ludzie tak niechętnie korzystają z nowych wersji Java, w szczególności trzymają się wersji LTS-a i nie przerzucają się na nowe wersje. Dlatego, że LTS, moi drodzy, tak na dobrą sprawę, oznacza po prostu long time support, czyli że to jest wersja dłużej wspierana muszę tutaj, przepraszam, widzicie, z oknami się zamotałem, dłużej wspierana, ale ona jest wspierana czy to wsparcie mają zapewnione osoby, które za tę wersję płacą.
Czyli jeżeli nie płacicie za tę wersję, nie ma takiej opcji, że jesteście w stanie gdzieś zadzwonić i ktoś odbierze słuchawkę i wam powie, tak, rzeczywiście znaleźliście Państwo buga w JDK, już wysyłam poprawioną wersję, to i tak nie macie żadnych tych benefitów LTS-a, dlatego że i tak musicie się przynajmniej 4 razy do roku, czy powinniście 4 razy do roku aktualizować wersję Jawy, dlatego że wtedy się pojawiają że tak powiem, czy w ogóle 6 razy w roku się pojawiają te wersje z poprawkami do stref czasowych, do jakichś bugów i tak dalej. No ale załóżmy, że nie chcemy wskakiwać na tę świeżą wersję, a tylko chcemy na tę lekko taką już wyżarzoną, no to wtedy będziemy mieli 4 wydania, więc raz na kwartał i tak trzeba wersję Jawy podbić. I teraz, dlaczego o tym mówię i taki długi był wstęp? Mam taki kawałek kodu, napisaliśmy ten kawałek kodu, Jarek Pałka mi trochę pomógł. To jest taki kodzik, nie piszcie takiego kodu. Ten kodzik, co on robi, to on powoduje, że garbage collector dostaje ostre bęcki. Po prostu ten kod zajmuje się jedną rzeczą, produkowaniem śmieci. A nie chcemy produkować śmieci, to nie o to chodzi, żeby odpalać dobry recykling, tylko nie produkować śmieci. Bardzo Was o to proszę. No i zasada jest prosta, to nie jest benchmark, to jest takie gdzieś powiedzmy około benchmarkowe coś i po prostu co pojawia się nowa wersja Java, to ja sobie to odpalam z takimi widzicie parametrami i nagrywam sobie Java Flight Recorderem, co się tam wydarzyło. I to nie są wyniki z tego komputera, który Wam pokażę, z którego teraz Wam prezentuję, tylko z Linuxa i nie będziemy tego kodu odpalać i sprawdzać tych wariantów, bo trochę dużo by było, ale jak wyglądało uruchomienie tego kodu na Garbage, jak wykorzystałem Garbage Collector Parallel Old, przepraszam. Przesortujmy sobie to po najdłuższej przerwie i widzicie, najdłuższa przerwa zajęła mi 360 milisekund. I to nawet nie była jedna z pierwszych przerw tych Stop the World Pauses wywołanych przez Garbage Collector, tylko to było już tutaj po jakimś czasie działania, więc tyle nas to kosztowało. Jak odpaliłem CMS-a na 14, bo to była ostatnia wersja, która to wspierała, żadna kolejna już nie wspierała, ta najdłuższa przerwa to było 280. No ale powiedzmy, że to było gdzieś tu na początku i kolejne te pauzy to już były około 140 milisekund, no więc nie ma takiego dramatu. G1 to jest domyślny garbage collector od Java 9. Jak tu wygląda? O, jest lepiej, jest widzicie 113 i to też jest taka już powiedziałbym wyżarzona, wygrzana wersja, czy nie wersja, tylko pauza, aczkolwiek one tutaj widać, że przyrastają. Ten garbage collector widać się czegoś uczył w czasie tego uruchomienia, no i tyle to trwało. I teraz jak to wyglądało w Jawie 15, kiedy ZGC się pojawił w pierwszej swojej oficjalnej odsłonie, to widzicie, tu już nie mam tej nawet ikony, że coś jest na gorąco i teraz najdłuższa pauza i tak, proszę nie regulować odbiorników, ja tu powiększę, żeby było dobrze widać, to jest milisekunda. Więc jeżeli boli Was to, że macie długie przerwy na produkcji, wasza aplikacja zamarza na kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset milisekund, no to może właśnie warto zmienić Garbage Collector. I tak się to wydarzyło w wersji 15. Zobaczmy, jak sobie radzi Generation ZGC. Wejdźmy tutaj w Garbage Collections i tutaj najdłuższa przerwa, i to jest ta na początku, to jest, tak dobrze widzicie, to nie są milisekundy, to są mikrosekundy. To jest niespełna 27 mikrosekund. I jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że to nie jest optymalny kod dla tego garbage collectora, dlatego że tam wszystko mamy cały czas na Yangu, bo ten kod nie trzyma niczego starszego, to jak wejdziemy sobie na ZGC z wersji 21, to widzicie tutaj najdłuższą przerwę to mam 10 mikrosekund. I w zasadzie to ja nie musiałbym tego kodu nawet rekompilować. Przy założeniu, że ten kod działa mi dla Java 9, a to duże szanse są, że on zadziała dla każdej kolejnej wersji, bo tam już stosunkowo, przepraszam, niewiele rzeczy było wyrzucane, no to nie muszę nawet moich dziarek dotykać, nie muszę moich plików klas dotykać, wystarczy, że zainstaluję nowe JDK i zapuszczę je na nowym JDK i włączę odpowiedni garbage collector. I nie muszę nic więcej robić, żeby oczywiście za cenę paru cykli procesora więcej, mieć takie krótkie przerwy stop the world. Więc jak ktoś mi tak mówi czasami, a my tam na przykład mamy Scalę czy Kotlina i nas urządza, że to jest
Java 8, no to ja mówię, no to bardzo fajnie, to sympatycznie, to macie kod, to macie bytecode i tak dalej, ale gdzieś koniec końców to na jakiejś maszynie działa i gdzieś jest jakaś produkcja, prawda? No i teraz jest pytanie, czy boli was to, czy was to nie boli, że wasze przerwy tyle czasu zajmują. Może kogoś to boli i wtedy warto się przełączyć na te nowsze garbage kolektory. Um, tak, to, czy wam mówiłem, że włączamy sobie ten tutaj generacyjny ZGC, to w przyszłości może się zmienić, że będziemy musieli go wyłączyć, żeby się przełączyć na ten taki standardowy, ale jak to będzie w przyszłości, no to w sumie zobaczymy po prostu. Kolejna rzecz, fajna rzecz, która się pojawiła w Jawie 21, to szablony napisów, czy też szablony łańcuchów znakowych. To jest pierwszy podgląd w Jawie 21. Implementacja JEPA 430. Tak, chyba znamy to wszystko. Jeżeli mamy jakąś zmienną strings tutaj i chcemy jeszcze tutaj jakąś metodę values i chcemy razem z tego wszystkiego zrobić napis, no to trochę może nas boleć, nie? Um, bo znaczy w sensie to nieładnie wygląda po prostu. I ktoś powie, to się przełączmy w tym momencie na string builder albo na string buffer, i wtedy ten kod będzie czytelniejszy. No, czy on jest czytelniejszy? Myślę, że wątpię. I też wbrew pozorom, czy takim, nie wiem, opiniom z roku 1998, ten kod nie jest szybszy, dlatego że to zostanie tak zbitowane na właśnie z String Builder, a więc ani krótsze, ani ładniejsze, ani szybsze, więc widzicie, no i ten sposób trochę są takie nieciekawe. Więc czy jest inne podejście, prawda? Wiele osób tutaj mówi takie triumfalne, język, z którego ja korzystam na co dzień, to na to pozwala, bo tutaj mogę sobie dać ten dolar, albo w niektórych językach nawet bez dolara, same klamry. Jeżeli mam tylko zmienną my language, no to wtedy, prawda, utworzy mi taki napis i będzie wszystko elegancko, a nie tak jak w Jawie, jak było na poprzednim slajdzie. No tak. Tylko że wtedy nieważne, co jest w tym my language, nieważne jak to wygląda, nieważne co to robi, no to możecie to skończyć w ten sposób, czyli SQL injection, code injection i tak dalej, i tak dalej. No, wszelkie możliwe rodzaje wstrzyknięć, prawda? I teraz to, że to była bolączka w Jawie od dawna, to było wiadomo i architekci Jawy po prostu myśleli dosyć długo, drapali się po swoich głowach. Niektórzy z nich już nie mają włosów, ale drapali się, co tu wymyślić, co tu zrobić, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko. I trochę chyba im się to udało. Pojawiły się właśnie string templates. A do czego się to sprowadzają te string templates? Albo od czego się zaczyna? Zaczyna się od tego, że mamy taką zmienną str, która jest zaimportowana do każdego naszego pliku źródłowego domyślnie. Tak samo jak na przykład rzeczy z pakietu Java Lang. Możemy myśleć, że to jest takie pole, które jest public static final. I co możemy teraz zrobić z wykorzystaniem tego pola? Ja się przełączę na IDE, bo tak będzie szybciej, albo może przynajmniej kodzik ładniej będzie widać. String templates, wskoczmy tutaj. O, param, tak i tak. I ja to nawet uruchomię i powinno to zadziałać. O, i zadziałało. I zobaczcie, jeżeli mamy sobie tutaj imię, nazwisko i middle name, Amerykanie się w tym lubują, i mogę mieć, kiedy ktoś został urodzony i tak dalej, to mogę sobie teraz, mając to str, ja tu wykorzystuję blok tekstowy, ale to działa też dla napisów z pojedynczym, czy inicjowanych z pojedynczym cudzysłowem, to zobaczcie, po prostu, no muszę dać, u mnie się na studiach mówiło, niektórzy wykładowcy mówili lat temu już niestety naście, że to jest w tyłciach, nie backslash, tylko w tyłciach, więc dajemy w tyłciach nawias wąsaty, to też było, że to jest w tyłciach nawias wąsaty i daję teraz first name, daję middle name, daję last name i to są zmienne, które tutaj są. Mogę też, widzicie, zrobić jakieś wywołanie i te wywołania mogą być bardziej skomplikowane i skutkuje nam to właśnie takim czymś. I teraz jeszcze, żeby Wam pokazać, że to się zmienia, tu mamy na końcu 9712, jak uruchomię to jeszcze raz, nie ten skrót klawiaturowy, pardonsik, widzicie?
to teraz mamy 9,3. O, pięknie wyszło. Więc to jest za każdym uruchomieniem, to nie jest przy kompilacji robione, to jest za każdym uruchomieniem tego się to pojawia i oczywiście możemy też zejść głębiej, więc możemy sobie w napisie mieć nie tylko po prostu inny jakiś napis, ale możemy mieć czy w tym szablonie, możemy w tym szablonie wywołać kolejny inny szablon. Ten kod wygląda koszmarnie i nigdy bym takiego kodu nigdzie na produkcji nie napisał, ale to jest demo, żeby wam pokazać, co jest możliwe. No i widzicie, STR po prostu ze zwykłym napisem jak najbardziej działa. A to się przydaje, czy może się będzie przydawało. Bardzo fajnie to wygląda, jak potrzebujemy sobie jakiegoś JSON-a skonstruować. To nie musi być JSON z Jeleniej Góry, tylko każdy jeden JSON. No to widzicie, tak sympatycznie sobie tego JSON-a możemy stworzyć. Tak to wygląda. To moim zdaniem wygląda dużo lepiej i czytelniej niż ta konkatenacja z tymi plusami czy string builderami. No i od tego się to zaczyna. I teraz tak, mamy różne procesory, czy domyślnie mamy trzy, nie tylko ten STR. Ten STR jest zawsze wszędzie jest domyślnie zaimplementowany. Oczywiście jak sobie włączycie Enable Preview, bo to jest preview feature, więc uczulam was na to. Mamy też RAW i mamy FMT. I jaka jest między nimi różnica, czy o co tutaj z nimi chodzi? Jeżeli mamy FMT, to tak jak w System Out, printf albo przy jakichś formaterach, możemy sobie użyć te przełączniki do formatowania. I zauważcie, tutaj musiałem się namęczyć, żeby sobie pobrać sekundy, czy tam rok, jak w tym wypadku, żeby to się ładnie wyświetliło, a tutaj wystarczy, że już nie muszę tego roku pobierać, tylko mam po prostu datę i mówię, ej, z tej daty proszę mi tutaj wyłuskać rok. Stąd jest tutaj ten formatted year, jak widzicie, więc taka jest różnica przy FMT. Do czego się może przydać nam row? To może wyglądać, e, czy to w sumie nam objaśni, jak to działa, że to w sumie nie ma takiej żadnej magii, tylko to jest trochę cukru, czy tam lukru syntaktycznego. Jak sobie stworzę, czy wykorzystam row, to widzicie, tutaj mam x i y i sobie tworzę taki szablon i tutaj wtedy w tym momencie nie dostaję stringa, tylko dostaję, czy też napisu, dostaję string template. Jaka jest różnica? STR czy FMT od razu wywołują pewną metodę, a w przypadku tego row string template trzeba wywołać tę metodę ręcznie i ta metoda się nazywa interpolate. I tutaj fajnie widać teraz, co jest czym. Czyli to jest wartość, to jest wartość, to jest wartość, a wszystko to, co jest pomiędzy wartościami i początkiem i końcem napisu, to są tak zwane fragmenty. Tutaj się zresztą to widzicie, to się wyświetla. Może na sam początek przewinę. To są moje fragmenty. Widzicie kawałki, widzicie te napisy, to jest fragment tu ze spacjami, to jest fragment i tak dalej, równa się to jest fragment, a to są moje wartości. I teraz mam fragmenty i wartości i w momencie, kiedy jest wywołana metoda interpolate, a dla STR jest ona wywołana od razu w tym momencie, to powstaje mi po prostu napis. I to jest cała magia. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to po co tyle zachodu, w ogóle to STR, nie może mieć jakiegoś ESA i tak dalej. No, przy takich banalnych przykładach to może tak, ale pamiętajcie o co chodzi, czy miejcie na uwadze, że może się pojawić ta koncepcja, że ktoś będzie chciał złośliwie wstrzyknąć nam jakiś kawałek kodu i tu się pojawia kolejny procesor, a w zasadzie każdy możliwy inny procesor, bo możemy sobie zaimplementować swój własny procesor. I jakie ludzie zaimplementują procesory, czy firmy, czy dostawcy, to ja oczywiście nie wiem i nie jestem wam w stanie zagwarantować. Wyobrażam to sobie tak, że na przykład dostawcy sterowników od JDBC zrobią swoje procesory, albo ktoś zrobi za nich, i one na przykład będą rozumiały dialekt danej bazy danych i będą pilnowały, czy ten STR, ten string, który wychodzi na końcu, to rzeczywiście jest poprawny SQL, czy ktoś nie chce zrobić jakiegoś SQL injection, prawda? Czyli na przykład te values, które mamy w tym momencie, będą odpowiednio tam, jak to się pięknie teraz po angielsku mówi, wyescapowane na przykład. Ja napisałem taki krótki napisałem sobie procesorek, żeby wam tylko zaobrazować, jak to może działać. Nie będę się wdawał może w szczegóły tego, jak ten string template, czy ten procesor działa. Pokażę wam, jak on działa. Stworzyłem taki procesor, on się nazywa
Basic Math i wypisuję sobie rzeczy w ten sposób, że 12 dodać, i to jest, widzicie, jakaś tam operacja, 7, i dlatego 17, przepraszam, 19 minus 7. A w napisie tutaj mam, widzicie, że tutaj to 19 się nie pojawia, tylko dałem 12, tu 12, tutaj mam plus, tu dałem add i tu mam 7 i 7, a to równa się 19 dopisało się samo poniekąd, prawda? Czyli ja mogę nawet taką magię robić. I załóżmy, że teraz pomijam sobie to coś i puszczam sobie, widzicie, kodzik się cały kompiluje i tak dalej, ale puszczam to sobie i co się wydarzy? O, krzyknie mi, rzuci wyjątkiem, że spodziewa się w tym miejscu o jakiejś operacji, że nie mogę dać jednej liczby i drugiej liczby po sobie, że liczby muszą być rozdzielone jakąś operacją i to musi być jakaś tam prosta operacja, gdzieś tutaj ona powinna funkcjonować jako simple operation czy coś takiego. No, ten kod nie wygląda przyjemnie, takiego kodu powiedziałbym, do wykorzystania na co dzień w aplikacji. Może nie wiem, czy bym ten kod napisał, ale gdybym robił jakąś bibliotekę, nawet do użytku wewnętrznego, w sensie, że mój dział pisze, czy mój zespół pisze, a inne zespoły, inne działy z niego korzystają, to wtedy już bym rozważał zrobienie czegoś takiego. Więc jak widzicie, można sobie samemu, pardonsik, znowu nie ten skrót, można sobie rozważać napisanie takiegoż procesora, który wam po prostu opędzi te napisy tak jak chcecie, nie? Dobra, lećmy dalej, żeby nam czasu wystarczyło jeszcze na jakieś parę pytań przynajmniej. Każdy z nas kiedyś, moi drodzy, zaczynał. Mnie w Jawie było tyle łatwo zacząć, że ja już programowałem wcześniej w paru innych językach, w szczególności programowałem w C++. Więc dla mnie koncepcja istnienia metody, czy też funkcji main, która przyjmuje jakieś argumenty jako napis i coś tam zwraca, albo jest taki po prostu voidem, to nie była jakaś odkrywcza. Odkrywcze było to, że trzeba to było zawinąć w jakąś klasę. I trochę na początku, na pierwszych zajęciach nie do końca rozumieliśmy, dlaczego tak to trzeba robić. Więc znowu mamy pierwsze wydanie jako preview feature w Java 21, a w tym JEP 4.4.5. I teraz tak, ten kodzik wszyscy znamy, obawiam się, aż do nudności. I w zasadzie, żeby napisać ten kawałek mięska, nie tylko na bootcampie, ale nie wiem, chcecie wytłumaczyć dziecku, chcecie wytłumaczyć swojej cioci, albo wujek się zastanawia, czy nie przybranżawić, albo czy po prostu sobie nie napisać czegoś tylko dla swojej rozrywki, to musicie wytłumaczyć, że tak, musicie napisać cały ten kawałek kodu tutaj, i tak na zasadzie, po prostu zaufajcie mi, musicie napisać ten kawałek kodu. OK, tam kiedyś zrozumiecie, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, zrozumiecie, co ten kod robi. Na razie potraktujcie to jako takie magiczne zaklęcie, nie? Że to jest jakiś class, jakiś public, tutaj jakiś string, jakieś kwadratowe, kanciaste rzeczy, co to w ogóle ma być. I od Java 21 można napisać takie coś. I to zadziała. I ten kodzik się uruchomi. Wystarczy, że damy sobie void main. Tutaj akurat tego się nie pozbędziemy, czyli musi być typ, musi być nazwa metody i ona się musi nazywać main, ale to jest wszystko. Nie potrzebujemy zawijać tego w klasę, to nie musi być statyczne, to nawet nie musi być publiczne, to tylko nie może być prywatne i oczywiście jeżeli nie korzystamy z tych argumentów, to możemy sobie te argumenty pominąć. I tyle. I teraz będzie po prostu dużo łatwiej, szczególnie jak to wiedzie jako wersja standardowa i nie trzeba będzie tego przełącznika enable preview stosować. Może pokażę wam kawałeczek kodu, gdzieś to powinienem jeszcze mieć. Gdzie to będzie? Nie tutaj, tylko tutaj. O, tak. Czyli mam taki kawałek kodu. Tutaj widzicie, mam normalnie public static void main i tak dalej. I jak sobie to uruchomię, to powinno mi to zadziałać. I teraz nie wiem do końca, nie jest pewien, jak to zadziała w IDE, ale spróbujmy zrobić tutaj, że zakomentuję tę klasę. Stryk. O, i zobaczymy, po prostu damy Ctrl+R, zobaczymy, zadziała, nie zadziała. O, one shouldn't have package declaration, tak, bo te klasy nienazwane nie mogą mieć pakietu, one muszą funkcjonować po prostu poza pakietami. I dam jeszcze raz Ctrl+R, zadziała. Nie zadziała mi tutaj. Dlaczego? Dlatego, że musiałbym dać to, spróbujmy tu, to będzie prościej. O, tylko jeżeli sobie, wywołamy to w ten sposób,
Chodzi o to, że ta wersja IDE do końca jeszcze tego nie wspiera. Jak widzicie, podkreślają to na czerwono i tak dalej. To w następnej wersji to będzie działało bez problemu. Jeżeli chcemy to wywołać z terminala, to możemy, jak widzicie, nie mam tutaj tej klasy, ani nie mam nic. Spróbujemy to odpalić. W sumie nie ćwiczyłem tego na tej maszynie, ale powinno nam zadziałać. Wejdźmy sobie do goodies, src, main, Java i to się powinno to nazywać, aha, cały mój pakiet i main. I teraz jak odpalę ten kawałek w interpreterze, więc nawet nie będę tego kompilował, tak, zadziałało, jak widzicie. I żeby było śmiesznie, ta klasa jest nienazwana, mamy teraz nowy kawałek API, o widzicie, to też świeci na czerwono, mimo że to działa, nie? Więc to jest po prostu kwestia jeszcze edytora, jeszcze IDE. Musimy poczekać jeszcze parę tygodni, żeby to nie świeciło na czerwono. Mamy nową metodę, czy to jest klasa, która jest nienazwana i tak, to jest klasa nienazwana, ale ta klasa, jak się okazuje, i tak ma nazwę i ta nazwa właśnie wywodzi się z tego, jak się ten plik nazywa, że to jest no class. Możemy sobie też również odpalić to jako skrypt. Nie wiem, czy mi to tutaj zadziała. Spróbujemy. Check script. Tak, takie coś. Widzicie, odpaliłem check script i mi wypisało, że to jest Java 21. Możemy sobie pisać skrypty w Javie, nie ma problemu. Natomiast w przypadku skryptu akurat cały czas musimy trzymać jeszcze klasy dookoła, ale metoda main nie musi być ani publiczna, ani statyczna, ani nie może przyjmować, nie musi przyjmować argumentów, więc możemy sobie napisać zwykłe skrypty. Jak widzicie, odpalam go w ten sposób, że daję sobie kropka slash i jakie tam macie terminal, czy bash, czy ZSH, czy co kto lubi, to można sobie to wywołać i to powinno zadziałać bez większych problemów. Tutaj mam tylko dodany shebang, bo to musi być wiadomo, po prostu bash musi wiedzieć, że musi odpalić Jawę jako interpreter i też muszę przekazać, że to jest wróć. Musi być enable preview, wersja 21 i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tak dwie rzeczy małe na koniec wam pokażę. To i tak nie jest wszystko poza wątkami, ale czas nas goni. Pojawiły się sequenced collections od Java 21. To wjechało jako standard feature. Po prostu koncepcja jest taka, że pewne kolekcje w Jawie można uznać, że są sekwencjami jakichś rzeczy, że mają swoje rzeczy w środku w jakiejś kolejności. Przykład jest na przykład lista, kiedy w takiej kolejności, jak dodaliśmy elementy, w takiej chcemy przetwarzać, albo na przykład tree set, czyli elementy w środku są jakoś posortowane, a możemy je przetworzyć w jakiejś kolejności. Więc puśćmy sobie to demko tutaj. I co mi nam tu wylosowało? O, właśnie treeset nam wylosowało, czyli wylosowało mi tutaj jakiś treeset i teraz dodaję pierwszy element B, dodaję element A i dodaję element F do tego zbioru i coś potem mi się tutaj dzieje. Generalnie są takie metody, pojawiły się takie nowe metody add first, add last. Najciekawsza może z tych wszystkich metod to jest metoda reversed. Ona się świetnie przydaje do tej pętli for each. Zauważcie, że tutaj mam CDE, a przetworzyłem to jako EDC. A po prostu stworzyło mi, nawet nie stworzyło mi drugiej kolekcji, tylko stworzyło mi widok, który jest lustrzanym odbiciem tej kolekcji, która wjechała na początku. Więc jeżeli ktoś potrzebuje teraz sobie dodawać na końcu, i to jest nie tylko add, to też może być remove first, albo get first, albo get last, albo remove last, no to takie metody teraz mamy od Java 21. O, tutaj dostaliśmy linked list, widzicie, też ją przetworzyło, to jest pierwszy element, i tak dalej, i tak dalej. I to dotyczy też oczywiście map. Dla map też mamy coś takiego, możemy sobie, tylko wtedy jest nie add, tylko jest put, first albo last, i może tak samo działa reversed, i tak dalej, i tak dalej. Taka wisienka na torcie, ale to nie wiem, może nie wiem, czy to się przyjmie wśród rekruterów. Mam nadzieję, że nie. Gdzieś powinienem mieć taki kawałek kodu z pattern matchingiem, żeby nie było, nie ja ten kod wypisałem, to nie mój umysł jest taki niespokojny, że tak powiem. To Dmitrij Aleksandrow to napisał. Jeżeli macie taką klasę when i ona ma w środku metodę when, która zwraca boolean, to możemy napisać taki kawałek kodu od Java 21. When, wtedy when.
Także taka ciekawostka, możecie to, nie wiem, jutro przy kawie zapytać znajomych w biurze, czy taki kod się skompiluje, czy nie. Em, dobrze, to moi drodzy, jeśli chodzi o pokazywanie tych rzeczy, byłoby chyba na tyle, bo minęła nam już godzina. I teraz jest moja serdeczna prośba, i ja nie wiem, czy JLabs roześle Wam jakieś ankiety, ale gdyby Wam JLabs nie rozesłał ankiet, bo przepraszam, Patrycja, nie dogadaliśmy się co do tego, albo oglądacie to nagranie później, to i tak mam serdeczną do Was prośbę, żebyście zawsze mówili prelegentom i organizatorom, jak to było, po to, żeby następne odsłony tego wykładu mogły być ciekawsze, żeby były lepsze. Ja Was bardzo zachęcam, żebyście po prostu dawali feedback, spędźcie minutę życia po prostu mówiąc, jak było, żeby innym ludziom dookoła było lepiej. Dzisiaj może niekoniecznie w formie papierowej, ale jeżeli możecie kliknąć na ten odnośnik, prawda, albo wpisać tego URL-a, to bardzo bym Was o to prosił. To jest z mojej perspektywy anonimowy formularz. Ja się z Patrycją wynikami podzielę. Jeżeli ktoś ma potrzebę śledzić mnie na mediach społecznościowych, to tu jest Twitter, obecnie X, tu jest Mastodon. Ja rzucę teraz okiem w czat, może mamy jakieś parę pytań, na które jestem w stanie odpowiedzieć. Tak, namierzyliście repozytorium, żeby nie było to jeszcze, to są w ogóle, to jest odnośnik i QR kod do wszystkich slajdów, do całej prezentacji. Więc jeżeli potrzebujecie, nie wiem, zrobić zdjęcie albo wysłać komuś jakiś pojedynczy odnośnik, chociaż nie wiem po co, bo ta prezentacja w sumie jest taka, powiedziałbym, dosyć chuda, taki w sumie to jest szkielet tylko, bez kodziku to dużo tu nie widać, to jest właśnie ten odnośnik, a tu macie odnośnik z repozytorium do kodu, tutaj ten ostatni, a to Was zaprowadzi na GitHub. Dobra, ja przewinę może na początek, jakie się pytania pojawiały. Tak. Em, tak, gdy ktoś wkleił, tak, nie ma Golanga wśród opcji. Zapomniałem o Golangu, przepraszam, chociaż sam programuję. W sumie języków jest tyle, że nie da się ich wszystkich dać do tej ankiety, bo byśmy przewijali jeszcze, ale Witaliu, widzę, że tutaj dodałeś to. Dzięki. 11 niestety. Tak. Czy wątek wirtualny jest ściągany z procesora na czas I/O, ale czy przepraszam, wątek wirtualny jest ściągany z procesora na czas I/O, ale czy wątek platformowy też? Em, w dużym telegraficznym skrócie wątki wirtualne pod spodem są przewożone przez wątki platformowe z korporacji ForkJoin Pool i tam ta pula cały czas działa, jeżeli coś ma do zrobienia i wątek wirtualny też ma uwagę dla Was i jest ściągany i powinien być ściągany, o ile nie robicie wywołania natywnego i o ile nie robicie I/O wejścia, wyjścia w ramach metody czy bloku synchronizowanego. Wtedy nie jest ściągany, dlatego warto na to uważać. Em, Yy, Dlaczego żonglowanie wątkami wirtualnymi jest lepsze? Dlatego, że wątek platformowy, jak ma I/O, to on nie jest ściągany z procesora. A to, że przeżonglujemy tym wątkiem wirtualnym, czyli ściągniemy go z procesora i wrzucimy go z powrotem na procesor, to znaczy, że w tym samym czasie może kto inny z niego korzystać. To jest trochę tak jak z samochodem i z taksówką. Wątek wirtualny bardziej przypomina taksówkę albo Ubera. Jeżeli pojedziesz swoim samochodem, powiedzmy do restauracji i staniesz pod restauracją, albo pojedziesz do pracy i to przez 8 godzin ten zasób fizyczny czeka, bo ty jako I/O jesteś w tym momencie w pracy w biurze przez 8 godzin, nie daj Boże 12. Natomiast wątek wirtualny działa bardziej jak Uber. Wyskakujesz z samochodu i ten samochód przyjmuje kolejne zlecenie na przewiezienie kolejnej osoby. I ty, jak będziesz potrzebować wrócić do siebie, nie wiem, do domu albo pojechać gdzieś dalej, do kina, na randkę, na kolację, czy coś takiego, to wtedy pojawi się po prostu Uber i zawiezie cię dalej. Taka jest różnica. Dlatego to żonglowanie ma sens. Czy jak nie dodamy case null, to nie wpadniemy w default? Pytanie od Łukasza, domyślam się, że chodzi o pattern matching. Nie wpadniemy w default. Zostanie rzucony wyjątek null pointer exception. Natomiast możemy null z defaultem połączyć. Może pokażę szybko, skoro jest pytanie, znaczy się, że jest potrzeba. Gdzieś powinienem tutaj mieć taki przypadek.
A jak widzicie, tutaj jest dużo tego jest. Ja już nie puszczałem wszystkiego, bo tego jest sporo. O, ale możemy sobie null z defaultem połączyć razem. I wtedy nam nie poleci null pointer exception, a tylko co tam potrzebujemy, prawda? Także tak możemy to sobie przykładowo połączyć. OK. Bolesław się pięknie uśmiechnął. Nie wiem na co, ale mam nadzieję, że Ci się podobało. Jak piszę testy w Groovim ze Spokiem, to też się to mega przydaje. Nie wiem, Rafale, co Ci się przydaje. Może jeszcze pattern matching albo coś, ale chyba tak. Czy to pomijanie? Tak, to jest generalnie. Ja nie wiem, czy to wypada, żebym ja taką rzecz mówił, szczególnie, że to się nagrywa. I broń Boże, nie chcę nikogo obrażać, ale zastanówmy się tak z takim bardzo dużym uproszczeniem, jakim językiem jest Python. Python jest takim językiem, który umożliwia właśnie takie sympatyczne przetwarzanie danych i dodatkowo jest fajną owijką z pewnego punktu widzenia na C. I takim samym właśnie językiem staje się Java. Jak widzicie, przetwarzanie tych danych jest coraz bardziej sympatyczne. Mamy też również, ja tutaj już tego nie pokazywałem, ale tutaj, jeżeli kogoś interesuje, tutaj w module FFM, jak można wywoływać rzeczy napisane w C i pracować z pamięcią natywną, no to w sumie Java będzie nam teraz umożliwiała to samo co Python, plus ma jeszcze oczywiście swoje biblioteki, frameworki, społeczność, ma system typów i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, uważam, że to się przydaje i pattern matching for the win. Pytanie od Pawła, dlaczego w takim razie ZGC nie jest domyślny? Jakaś kompatybilność wsteczna? Dlaczego nie jest ZGC domyślny? Wbrew temu, co mówią niektóre głowy z telewizora, nie ma nic za darmo. Zawsze gdzieś za coś trzeba zapłacić. I ja z tego może nie będę tutaj dokładnie pokazywał wchodził w detale, ale jakbyśmy sobie dokładnie popatrzyli na zużycie, tutaj mamy zużycie procesora i ta oś tego nie pokazuje, bo tego jest za mało, ale gdybyśmy tak super, super dokładnie weszli, tutaj się, nie wiem, powiększyli to, jak to niektórzy mówią, zoomowali się, to zauważylibyście, że to, że garbage collector taki jak ZGC czy Shenandoah ma takie krótkie pauzy tutaj, to wynika z tego, że on tę robotę robi w innym momencie. I przez to, że musi robić to w innym momencie, czyli kiedy normalnie aplikacja działa, robi to przekładanie, to szacher-macher, to trochę więcej zużywa procesora, czy trochę więcej zużywa pamięci. A krótko mówiąc, takie garbage collectory jak ZGC czy Shenandoah są bardzo fajne, kiedy mamy właśnie takie przetwarzanie online, nie wiem jak to się po polsku mówi, czyli generalnie dziś pytanie, dziś odpowiedź, jak najszybciej, żeby to się przetwarzało. Natomiast jeżeli mamy przetwarzanie typu wsadowego, nie wiem, jakiś raport generujemy raz na miesiąc, czy coś takiego, to ZGC spowoduje, że paradoksalnie ten cały wsad kilkugodzinny będzie działał dłużej, bo w takim wypadku nie interesuje nas, w przypadku takiego wsadu nie interesuje nas przepustowość, przepraszam, interesuje nas przepustowość, właśnie throughput, a nie interesuje nas opóźnienia, czyli latencji. Ten garbage collector jest optymalizowany na latency, na opóźnienie, natomiast nie na throughput, no bo jest, wiecie, albo wybierz jedno, albo wybierz drugie. I teraz G1 jest rozsądnym kompromisem pomiędzy jednym i drugim podejściem. I co kto potrzebuje, to sobie wybierze. Ja to trochę może nieco tendencyjnie pokazałem, że tutaj widzicie, macie krótkie te przerwy Stop the World. Nie pokazałem wam, gdzie jest ten koszt. A koszt jest po prostu tutaj. Trochę więcej zeżre procesora, trochę więcej zeżre RAMu. No tak po prostu jest. Tak, Oskar tutaj to odpowiedział na to. Dzięki, Oskarze. Natomiast musicie sobie sprawdzić, ile w waszym wypadku, wiecie, to nie da się tego stwierdzić tak a priori czy z góry, ile tych zasobów zostanie zeżarte, bo każdy przypadek jest indywidualny, wasz sprzęt jest indywidualny, tam gdzie macie zrobiony deployment, co obok działa i tak dalej, to wszystko trzeba sprawdzić, przepuścić przez jakiś profiler, uruchomić to najlepiej na produkcji, podłączyć się JFR-em i zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Albo nawet od Java 21 nie trzeba się podłączać, można sobie wykorzystać JFR View, też fajna rzecz. IntelliJ Łukasz napisał, przepraszam, przeskoczyłem.
Tak, repozytorium doszliście. Tych string template'ów nie tworzyli wcześniej, bo by JSP wciąż było modne. A JSP miał swoje własne szablony i tak dalej. JSP jak JSP, ale JSF to w ogóle byłby problem. Tak, IntelliJ 2303 zdaje się miał to wspierać, albo ten 2024, nie jestem pewien. Generalnie nie ten, który ja mam. Jest aktualizacja już, ale ja nie chciałem aktualizować przed wykładem, wiecie, wybuchnie mi coś i będą się działy rzeczy niestworzone. Um, dobra. A, czy jeszcze są jakieś pytania? Chyba więcej pytań nie ma. No to ja w takim razie chyba oddam głos do studia.